Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nasza droga doprowadzi nas jednak w inne miejsce. Specjalnie wybudowana eksterytorialna kolej ruszająca ze stacji Sławutyczu i przejeżdżająca przez terytorium Białorusi ma tylko jedno miejsce postoju. Elektrownia atomowa w Czarnobylu. Podróżujemy jak jeden z obecnych pracowników elektrowni. Wysiadamy na stacji Semichody w bezpośrednim sąsiedztwie reaktora numer 4. Przechodzimy przez peron otoczony stalowym rękawem prowadzącym na teren elektrowni. Reaktor numer 4 to właśnie ten, który wybuchł 2 razy w 1986 roku, powodując największą katastrofę nuklearną na świecie. 26 kwietnia 1986 rok. O godzinie 1:23 w nocy rozpoczęto eksperyment polegający na zbadaniu, przez jaki czas turbiny będą w stanie dostarczać energię po wyłączeniu reaktora. Zbyt mocne obniżenie mocy spowodowało mniejszą absorpcję neutronów przez wodę. Było to charakterystycznym zjawiskiem w reaktorach RBMK-1000. Moc reaktora zaczęła niekontrolowanie rosnąć. Zrzucono więc pręty kontrolne zakończone grafitem, aby zwolnić jego pracę. Ponieważ pręty tuż przed eksperymentem prawie całkowicie wyjęto z reaktora, ponowne ich zwolnienie powodowało wzrost mocy zamiast jej spadku. Faktem jest, że kilka z nich nie doszło do końca kanałów. Reaktor wyhamowano i przystąpiono do właściwego rozpoczęcia eksperymentu. Nikt nie zdawał sobie jednak sprawy, że pastylki paliwowe, pełne radioaktywnego uranu, zaczęły pękać. Zbadamy zaraz promieniowanie. Reaktor widać tam w tle. I tą nową ścianę, którą wybudowali, żeby nie było takiej radiacji. Specjalnym autobusem mogącym poruszać się po zamkniętej strefie zmierzamy do 5. i 6. reaktora oraz 2 chłodni należących do nich. Za naszymi plecami znajduje się 5. i 6. blok. Za chwilę wejdziemy do środka, zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak zdezolowany, jak mówią. Także teren jest ogromny, postaramy się rozdzielić, tak żeby ogarnąć jak najwięcej. Znajdujemy się we wnętrzu reaktora numer 5, jeszcze nieukończonego. Że zejdę na dół, ale ten poziom jest zalany. I ten poziom niżej również. Wszędzie woda. Natomiast można zejść jeszcze niżej. A tam co jest? Dalszą budowę reaktorów przerwała awaria bloku 4. Lecz co się tak naprawdę wydarzyło? Po 20 sekundach od wygaszenia reaktora kilka kaset paliwowych pęka, co powoduje przedostanie się promieniowania do wody chłodzącej reaktor. W 40 sekundzie dochodzi do pierwszego silnego wstrząsu, czego następstwem jest pożar rozbryzganego oleju na hali turbin. Strażacy walczący z żywiołem dostają dużą dawkę napromieniowania w wyniku zejścia radioaktywnej pary z turbin. Kolejnego dnia z otwartych zaworów na hali reaktora wydostaje się niezwykle łatwopalny gaz. Doprowadza to do ponownego wybuchu pożaru. Większość z 211 prętów kontrolujących pracę rdzenia reaktora stopiła się, a przez wypaloną dziurę w dachu wydostaje się radioaktywny pył, który rozchodzi się nad resztę Europy. Niestety nie uda mi się wejść na to, co jest za mną, z tego względu, że tam pracują ludzie. No a ja tutaj jestem w sumie gościem. Więc gdyby mnie ktoś tam zobaczył, to był dosyć duży przypał. Więc po prostu idę do reaktora 5 bodajże i 6, gdzie jest już Kuba i Łukasz. I postaram się ich znaleźć, ale mam radio, więc nie powinno to sprawiać za dużych problemów. Nie jestem pewien, ale to mogą być schody na sam szczyt reaktora. Tak więc mijam kolejne kondygnacje. Wspinam się coraz wyżej tej hali niewielkiej. To już jest chyba koniec. Nie, poprawka. Można wyjść jeszcze wyżej. Jestem w środku, wyszedłem na górę. Tak to wygląda, jakieś takie zbiorniki z
powietrzem czy z jakimiś innymi gazami. A nade mną jeszcze trochę, natomiast tu już widać dach reaktora. Wow. Przechodząc przez te wielkie metalowe drzwi, słuchajcie, jestem prawdopodobnie w głównej hali bloków reaktora 5, 6, bo one podobnie wyglądają, tylko nie są skończone. To jest chyba dojście, gdzie ja byłem przedtem i widziałem te butle z dołu. Tak coś mi się wydaje. O Boże, czarna dziura, a na dole woda i nic więcej. Tak więc przypuszczam, że jestem w głównej hali reaktora. Tam jest właśnie ta dziura, która ma, nie wiem, 30 metrów. Szedłem na samą górę. Będę się powoli udawał do wyjścia, bo nam zostało 10 minut jeszcze eksploracji tego obiektu, a zostawiłem sobie gdzieś po drodze statyw, żeby z nim nie latać i nie wiem, czy odgadnę do niego drogę z powrotną. Tak więc pozdrawiam Was z wnętrza niedokończonego reaktora w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Ruszamy do chłodni kominowych mających obsługiwać 5. i 6. reaktor, natomiast w bloku 4 rozpoczyna się heroiczna walka z niewidzialnym wrogiem. Piloci śmigłowców w okolice komina zrzucają tony ołowiu i piasku, aby ugasić palący się grafit. Przysłonięte w ten sposób paliwo atomowe zaczyna być jeszcze bardziej niestabilne i osiągając większą temperaturę przetapia się w podłoże. Obawiano się, że lawa w zetknięciu z wodą znajdującą się w zbiornikach pod reaktorem doprowadzi do kolejnego wybuchu. 3 inżynierów schodzi do zbiorników, aby wypompować wodę. Kończy się to sukcesem, ale również ich śmiercią. Dojechaliśmy już do chłodni kominowych 5. i 6 bloku. Blok jest tam. Natomiast po drugiej stronie są właśnie te dwie chłodnie. Jedna duża, niedokończona, no i ta mniejsza, no też je w sumie zaczęli budować, ale nie zrobili. Przy chłodniach znaleźliśmy barek, w którym zaczęły być dozymetry, więc to zbadamy, wejdziemy do środka i zobaczymy. No dosyć podwyższone promieniowanie na samym poziomie, ale na pewno jest to odchylenie od normy, jaką możemy znaleźć na przykład w Warszawie. Jakieś krzesła i porzucone kalosze. Jak tam? Bardzo grzeje? Jest to jest na stałym poziomie 1,75, 1,70, ale to jest cały czas podwyższone promieniowanie. Tam na zewnątrz dobrze grzało, wiesz? Tam Przy tych rurach. Też to sprawdzimy. To jest podwyższony poziom, ale cały czas na jednym poziomie. Okay, znaleźliśmy pokaźną grupę śmieci, różnych złomu, ale co ważniejsze, jest tutaj bardzo mocne źródło promieniowania, co jak widać dozymetr lekko zaczął wariować. 4,64, a było 5 z groszami. Było 5 z groszami, ale jeżeli podniosłem to na chwilę, to... Tak, bo to przy ziemi. Dobra. Dobra, lecimy na chłodnie.
Zmierzamy na południe zony do miasta Czarnobyl. Mijamy instalacje wodne poprowadzone nad powierzchnią ziemi w celu izolacji od toksycznego gruntu. Zatrzymujemy się przy pomniku zrobionym przez strażaków dla strażaków. Napis głosi: tym, którzy uratowali świat. Mowa tu o ponad 500 000 ludzi, likwidatorów, którzy walczyli ze skutkami awarii reaktora nr 4. Oficjalne dane mówią o 30 zabitych osobach, natomiast czy mają one pokrycie z rzeczywistością? Pewne jest, że katastrofa niosła żniwo śmierci rozłożone na lata. Doszukiwać się można wielu przyczyn awarii. Zignorowanie procedur bezpieczeństwa, zmiany projektu i materiałów, aby zdążyć z budową, wykonanie łatwopalnego dachu, zimna wojna i chęć wytwarzania paliwa nuklearnego w reaktorze do zastosowań cywilnych, kłamstwa i tuszowanie prawdziwych informacji. Nie miał to być pokojowy atom. Powoli kończymy nasze pierwsze spotkanie z Czarnobylem. Mijamy budowę nowego sarkofagu, który wkrótce zasłoni reaktor numer 4 i posłuży jako ochrona przez przyszłe 100 lat. Zostało nam tylko przejść przez bramki dozymetryczne, które kontrolują, czy nas zbytnio nie napromieniowało. Potem tylko chwila i wracamy pociągiem do Sławutycza. No jest, zaciąłeś bramkę. Wracamy z Zony. Dzień pierwszy za nami. Teraz siadamy do pociągu i wracamy do Sławutycza. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka z podróży po czarnobylskiej zonie, zasubskrybuj nasz kanał i zobacz nas na Facebooku.